Siema, ten garaż na pewno już kojarzycie, bo byliśmy już tutaj rok temu. Jest z nami Kuba ponownie. Cześć Kuba. Boom. Elo. W dniu dzisiejszym garaż już pokazywaliśmy, więc myślę, że opowiemy coś więcej na temat konkretnego Datsuна. Co dla nas dzisiaj przygotowałeś? Kolorystycznie jesteśmy dzisiaj dobrani. Do auta i do siebie. Pod auto, no. Co Wam opowiem? Opowiem Wam dzisiaj o Datsunie 240Z. Dobra, to który z tych Datsunów to jest ten? No, skoro mamy pomarańczowe akcenty na naszych wspaniałych t-shirtach, to będziemy mówić o pomarańczy tutaj naszej. Który to jest rok? Co to jest za właśnie model? Datsun 240Z z roku 73. To jest auto, które ma 51 lat. 51 lat. No to na pewno jeżeli powstało, to nie wyglądało w ten sposób. Było pomarańczowe z fabryki. Było 50 lat, To 51 lat temu było pomarańczowe też z fabryki i też miało białe wnętrze. Tutaj jest białe wnętrze częściowo. Jakby... Czyli można powiedzieć, że go odrestaurowałeś tylko w swoim stylu? Odbudowałem go, to jest taka nasza wizja na Datsuna 240Z. Co się zmieniło względem serii, jeżeli miałbyś powiedzieć? No bo powiedziałeś, że lakier został? Lakier został w odcieniu pomarańczy, oczywiście jest inny odcień zupełnie. Wiadomo. Zmieniło się wszystko. Ciężko powiedzieć, co się nie zmieniło. Zniknęły nam z takich oczywistych rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, są usunięte. To mamy rynienki wokół drzwi przy dachu. Mamy usunięty wlew paliwa. Usunięty wlew paliwa? Tak, wlew paliwa na karoserii z prawej strony z tyłu jest usunięty, gdyż zbiornik jest w bagażniku zamiast koła zapasowego. Tankujemy przez bagażnik. I mamy usunięte wycieraczki. Nikt tego w życiu nie zauważa na pierwszy rzut oka, czyli ale generalnie wycieraczek nie ma. wszystkie rzeczy, które są potrzebne w życiu codziennym, żeby to było proste w użytkowaniu. Dokładnie. To jest usunięte to, co pomaga. Pod maską mamy takiego totalnego cleanuka zrobionego. Jakby wszystko jest, co powinno być, a wygląda jakby był tylko silnik wrzucony. No i jakby trochę mi na tym zależało, przez co komora była malowana też 3 razy. I silnik wpadał i wypadał z tego auta po prostu co chwilę, bo były różne zmiany. Mamy trochę stensu z racji spasów. Mamy takiego casuala, no bo mamy oldschoolowy samochód. Mamy trochę rejsu, no bo jest rozpórka, jest rollbar. Są napisy na oponach, jest trochę koni więcej i jest szpera, jest dyfer z Subaru, są customowe zawieszenia, elementy zawieszenia lub... Dyfer z Subaru? Tak, STI, no, WRX-a. Tak? Pasuje tak jeden do jeden? Taki śmieszny case. Od 60 lat obudowa dyfra R180 wygląda identycznie po dziś dzień i jest stosowana w wielu modelach japońskich aut. Między innymi w Subaru WRX STI od początku produkcji praktycznie, z tyłu jest R180. Z zewnątrz wygląda identycznie, no różni się troszkę bebechami w środku. No wiadomo. No a to jest z nowego Lanosa bodajże dyfer, znaczy z WRX STI, ale no to potocznie nazywanego Lanosem. Skrzynia ze 14, 200 SX-a, sprzęgło też z Mota S14 z Datsunowym kołem zamachowym. Ale to z tego co mówisz, no to większość, no bo to auto składa się z kilku powiedzmy innych samochodów. Kilkunastu bym powiedział wręcz. Ja mógłbyś wymienić? To są tylko japońskie marki, no bo wspomniałeś Nissan, wspomniałeś Subaru. Nissan, Subaru. Coś Ci przychodzi do głowy innego? Z innych modeli Nissana pod maską jeszcze. No gaźniki są japońskie, więc Mikuni, więc no to jest po prostu Japonia, że tak powiem, nie skorelowana z żadnym modelem samochodu. Fotele mamy z Opla. Z Opla? Tak. Nie mogę chyba, no już teraz mogę, bo już wszyscy i tak to wiedzą. Już wykupiłem wszystko, co się dało. To jest Opel Omega. Okej, z Opla Omegi. Tylko zagłówki są nie z Opla Omegi, ale... Powiem Ci szczerze, że ładnie się wpasowują, w sensie nie widać, żeby były nie z tego modelu. Nie? Dokładnie, bo to mamy, znaczy to jest Recaro z lat 70. tak naprawdę. Śmieszny case, bo zagłówki są droższe od samego fotela w tej chwili na rynku. W ogóle w tych zagłówkach, tak jak widziałem wcześniej, tam masz też jakby logo. Tak, jak już jesteśmy przy zagłówkach, to... Powiedz, jak to zrobiłeś? To zrobił mój tutaj przyjaciel nadworny Zulu Kuki, którego pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Dobra robota. Jak zawsze od przypadków wychodzą najfajniejsze rzeczy. Te zagłówki zostały zaprojektowane przez Zulu, przez niego wyprodukowane. Zobaczyłem u niego kiedyś na pracowni kawałek wydrukowanego w 3D elastycznego materiału, takiej siateczki. Zupełnie do innych celów miała być używana i wpadłem na pomysł, że użyjemy tego do zagłówków. No, Zulu oczywiście podłapał szybko temat i robimy. No i są zagłóweczki zrobione z wydrukiem w dwóch kolorach i wygląda to moim zdaniem mega dobrze. I jakbyś mi powiedział koła, co to mamy za koła? Koła, no to mamy już chyba najbardziej klasyczny z klasycznych felg.
z tej strony. Masz chyba najwięcej tych wzorów, powiedzmy tutaj dookoła, albo podobnym wzorze. Tak, to jest ten wzór, który się przewija, bo to mamy Watanabe, RS Watanabe Type R. Tu mamy zwykłe, bo są jeszcze wersje magnezowe tych felg, ale to jest akurat zwykły odlew aluminiowy. Czy to zwykły, niezwykły, bo oni to jeszcze do dzisiaj się chwalą, że produkują to w starych piaskowych formach z lat 60. Te felgi są świetne. Każda jest inna, nie? Każda jest Można trochę powiedzieć. inna i niestety co któraś nie da się wyważyć i są z tego tytułu problemy, ale generalnie rzecz biorąc nadal jest na nie hype i wróciły na rynek. No i jesteśmy jako Datsun Europe jedynym dystrybutorem oficjalnym tych felg, czyli firmy Watanabe i różnych innych ich produktów Czyli na jak Europę. ktoś by chciał takie felgi, to może do Ciebie uderzyć. Zapraszam, zrobię jakąś fajną cenę. Jeszcze jakbyś mi powiedział, jakie to są szerokości, jakie Tu są mamy wymiary. 16:9, o dziwo, bo zazwyczaj I przód to się... i tył są takie same? Tak, takie same. I opona jest taka sama 2,45. A tył nam chyba wystaje trochę bardziej. I to jest kwestia wysunięcia. Kwestia wysunięcia, kwestia odsadzenia ET, tam mamy troszeczkę większy dystans z tyłu i ogólnie poukładane to jest tak, żeby to wypełniało nadkola w 99% w tej chwili. Rozumiem. Czyli jak już przy kołach jesteśmy, to widzę, że zacisk na pewno jest zmieniony. Co to masz za zacisk? Tu mamy, tu jest Willwood. Który Willwood? Superlight, o tak się nazywa model tego zacisku. Willwood Superlight. Willwood Superlight, pasuje to o dziwo na jarzmo, prawie że, tam trzeba lekko to wyspejsować i mamy tutaj tarczę, totalnie nie pamiętam od czego, ale jest przewiercona na rozstaw tak, żeby pasował, bo w Datsunie mamy tarczę kręconą od tyłu piasty, nie od frontu nakładaną. Każde koło japońskie, o to Ci pokażę. Znikam, jestem. Mamy generalnie przylgnie. Tak. I mamy rotor i to wszystko jest praktycznie na płasko. Jak w nowych autach zacisk wystaje, no bo masz tarczę od frontu i zacisk jakby jest zaciskany na tarczy i odstaje i no, na nowe auto nie założy takiej felgi No tak, bez dystansu. no bo nie zmieści się no przez rotor. bo zacisk Ci nie wejdzie, nie? I jakby dlatego tak robili felgi, bo mogli, bo tarcze były Na płasko. od tyłu. Tylko nie wiem, czy najpierw było kura czy jajko w tym momencie. No i co? No i tutaj mamy też i tak delikatnie dystansu dane z racji tego zestawu. Fendery na pewno widzę, że to też nie jest seryjne. To jest seryjna rzecz z lat 70. z Datsuna, ZG Flary, to są kopie. Na wyścigowym Datsunie Z432R takie były montowane w Japonii. Okej, czyli to są kopie tych oryginałów, które tam wtedy jeździły. Tak, dokładnie. No. A lusterka? Co byś mi mógł powiedzieć o tych lusterkach? Bo na Lusterka. pewno chyba takich nie ma w ogóle na tych Datsunach wszystkich widzę, że nie masz w ogóle lusterek. Na jeszcze jednym Datsunie na świecie te lusterka widziałem i to tak trochę podłapałem ten temat, bo taki znajomy dalszy z Los Angeles sobie założył na auto i przymierzał je tak naprawdę. To są lusterka dedykowane do Hondy S2000, magnezowa stópka i karbonowa góra od firmy Evasive Motorsport. Tak te lusterka mi się spodobały, odezwałem się do nich i tak troszkę mnie zasponsorowali w połowie. No. Czyli wsparli projekt. Tak, wsparli projekt, bardzo miło z ich strony. I co mogę o nich powiedzieć? To, że jak przyszły i je rozpakowałem, nie byłem przekonany totalnie do nich. Namówił mnie trochę na ten pomysł tutaj mój przyjaciel trójmiejski Adam. Mówi, dawaj coś, zróbmy coś innego na tym aucie. Ja mówię, no dobrze, no to zrobimy coś innego, bo wiadomo, wszyscy jakby Z przodu. stricte JDM musi mieć Fairlady po japońsku, lusterka na błotnikach, no bo to jest jakby taki wyznacznik tego auta. No jakby już na każdym aucie to miałem, a chciałem zrobić coś innego, ale też nie przesadzić. Pytanie, jak Wam się podobają te lusterka? Możecie dać znać o tym w komentarzach. Są mocno futurystyczne i takie no, designerskie, można by powiedzieć, przez co pasują, mi się wydaje, do tego całego... Znaczy wiesz, generalnie... Do seryjnego Datsuna w ogóle one nie Jak już pasują. mamy o nich powiedzieć, no to one są takie kwadratowe, nie? Więc moim zdaniem pasują, w sensie patrząc od tej strony, nie? Jeżeli masz te lampy i je widzisz, to kształt tych lamp z tyłu plus tego lusterka jakby no meczuje się. No to wszystko się zgrywa. No i to jakby są karbonowe, tu parę elementów karbonowych jest w tym aucie, jak obudowa lamp tylnych, czy podszybie, czy tunel środkowy, czy jeszcze parę małych detali, których nie widać gdzieś tam we wnętrzu. Czyli trochę karbonu też dopchałeś tutaj. Tak, to są jakieś tam elementy robione kiedyś przez jedną polską firmę, zaniechali już produkcji potem tych elementów, ale zostały wyprodukowane, pasują perfekt i jakby zostały na to auto założone. Okej. Z takim założeniem były 3 lata temu bodajże robione, no bo to auto długo dojrzewało. Zresztą widzieliście je na poprzednim odcinku, do którego Części link jest jeszcze gdzieś leżały. tutaj u góry. Tak jest. Stało w rogu, wisiały elementy karoserii na ścianie, gdzie teraz tam jest pusto. Czyli można powiedzieć, że wtedy wisiał w połowie na ścianie. Wtedy wisiał na ścianie, teraz stoi na kołach
a niedługo zawiśnie kolejny Datsun na ścianie. No. Zawias. Jakbyś mi mógł jeszcze zawias O okolicy kurde, powiedzieć. blaszka, o zawiasie. Zawias tutaj jest jakaś amerykańska firma też, ten zawias mi po prostu, ten gwint wpadł w ręce przypadkiem zupełnie na grubej ladze, taki driftowy zawias. Leżało na półce, to było nowe, to po prostu trafiło do tego samochodu. Okej, ale coś w zawiasie jeszcze grzebałeś oprócz Wszystko gwintu? od dołu jest zmienione, to może tam się tutaj nam operator wciśnie pod auto za chwilę i pokaże, jak to wygląda. Mamy tutaj regulowane wahacze wszystkie, wózek, mocowania skrzyni, dyfra, no wszystko mamy w CNC, w aluminium cięte, od amerykańskich różnych dwóch firm, w sumie to jest taka zmota. I mamy górne mocowania też custom, że tak powiem przeze Okej, mnie ale właśnie tak jak wymyślone. mówisz, wszystko jest CNC, czyli wszystko jest jakby customowe. Wszystko jest nie możesz customowe, kupić znaczy to można kupić, tylko w Stanach. Camber plate'y widziałem. Tak, górne mocowania. Czy camber plate'y tutaj są przez tę firmę Technotoy właśnie jako jednego z producentów tych podzespołów mamy montowany od dołu kielicha, przez co no jak sobie wytniesz ładnie, żeby mieć całą regulację i dostęp do wszystkiego od góry, no to zostaje Ci tak trochę brzydko wykończona część tego kielicha, co mi się zupełnie nie podobało i możliwe, że nawet wprowadzą do oferty ten element, który wymyśliliśmy tu na miejscu, bo taką zaślepeczkę z góry sobie po prostu zaprojektowałem tutaj. Jeszcze z wypalonym laserowo logotypem DTSN. I to tak fajnie wszystko przykryło z góry, że wszystko dalej jest funkcjonalne, ale no mamy to ładnie powykańczane. Powiedz mi, co to za trąbki mamy? Co to nam tu gra? Tutaj mamy gaźniki Mikuni 44, odbudowane przez mojego przyjaciela Takasato, w sumie teraz już z Houston, wcześniej mieszkał w LA. Trąbki są z tej firmy, która produkuje też zawieszenie, czyli Technotoy Tuning. Kolektor wydechowy mamy Fujitsubo, jak i cały wydech, który leży tutaj za mną na ziemi, który jeszcze trzeba zamontować do tego auta, bo przyszedł dopiero niedawno. Cały układ hamulcowy mamy też schowany. Tutaj mamy bezpośrednio z pompy hamulcowej i do przewody do grodzi. I potem pod deską już są rozszyte po całym aucie i do bezpośrednio do kół. Więc tutaj jakby, żeby zachować czystość i klina pod maską, to wszystko jest pochowane. Tutaj pod klapką zresztą, jak sobie otworzysz, jak sobie tu zajrzysz, to te przewodziki sobie wchodzą. Kurczę, ale elegancko to jest w ogóle poukładane wszystko tutaj fajnie. A powiedz mi jeszcze, czy jest problem z wystrojeniem tych gaźników? Problem z Jak to wystrojeniem wygląda? gaźników jest zawsze. Dlatego, że tak powiem, znając specyfikację tego silnika, bo tu mamy silnik od pana Rebello Dave'a ze Stanów. Tu jest 3,1 litra zakute, L31 tak zwane. I jaką moc generuje w tej chwili? Co, Amerykanie podają 300 koni, ale to są amerykańskie konie. Ja tutaj nie liczę na nic więcej jak 260-270 koni. I tu jest taka śmieszna rzecz, o której już wspominałem kiedyś w internecie, ale mamy aparat zapłonowy, który jest, wygląda jak normalny, zwykły aparat zapłonowy. Jest od firmy 123 Ignition z Holandii i mamy aparat zapłonowy, którym się łączysz przez Bluetootha z telefonem normalnie. Okay, Także masz silnik gaźnikowy, który możesz sobie stroić z telefonu. krzywe zapłonu sobie ustawiasz w telefonie, normalnie masz mapkę i sobie I możesz odpalić na żywo cały tak, podgląd wszystkiego? Dokładnie. No, pod maską jest kupa rzeczy pozmienianych, też dużo druku 3D od Zulu, powymyślanych mocowanek na przewody choćby, czy na mocowanie chłodnicy, która jest ze 13. No i tutaj, tak jak wspomniałeś, nie widzimy, mamy zawsze zaszpachlowane, jak rozumiem, dużo dziur, które... Zaspawane są tak i wygładzone. Widzę w porównaniu do tamtego, że... No tak, ten cały front, cały ryj, gdzie jest chłodnica oryginalnie, no z racji tego, że to auto miało być wcześniej turbo i było turbo przez chwilę, to cały ten front był wycięty i wzmocniony w koło, żeby ładnie poprowadzić orurowanie od intercoolera i całą resztę, żeby tam nic nie dzwoniło, nic nie stukało. To są seryjne klosze? Nie, to są repliki, reprodukcje kloszy, które można było akcesoryjnie zamówić w Japonii, kupując taki samochód jako nowy. To był jakby taka opcja, tak? To można było domówić dokładnie z katalogu, sobie wybrać w latach 70. Jeszcze mi powiedz, łapy są customowe? Poduszki są customowe od naszej tej europejskiej, polskiej firmy Silver Project. Przekładnia jest nowa, mocowania przekładni CNC też są nowe. No, generalnie koło pasowe jest japońskie, fluid damper mamy tutaj założony, mamy założone koło pasowe, pompy wody, też CNC cięte tutaj dla mnie w Trójmieście i alternator mamy też custom nowoczesny z Almery. Z Almery? Tak, z Almery. Kolejny Nissan do kolekcji. Nissan do kolekcji. A i z takich smaczków, że Ci wejdę, jeszcze jest tabliczka, która oryginalnie tam jest znamionowa. To pierwsze, co się rzuca w oczy po otwarciu tego, zaraz po tych trąbkach, tak, to właśnie... to jest tabliczka, która jest w oryginalnej specyfikacji, że tak powiem, w jakiej one wychodziły, tylko zmienionych jest trochę logotypów i specyfikacja tego silnika jest równo wpisana, czyli kto go budował, moc, przy jakich obrotach i jaki jest spec głowicy z blokiem. I takie tabliczki dajesz na każdego Datsuna? Nie, to jest tylko do tego auta. Okej. W tym aucie mamy 5 lat zbierania części z różnych aut. Tutaj kupiłem jakiegoś Datsuna, w którym zostały w bagażniku wrzucone wahacze, tutaj zostały wrzucony wózek.
Tu coś po prostu, każdy ktoś miał coś w garażu i to do tego swojego auta, które sprzedawał, mi dorzucił i po prostu te części chowałem i w końcu wpadły wszystkie najlepsze, jakie da się tak naprawdę tych aut zamontować, wszystkie w jeden samochód. I przejdźmy jeszcze do środka. Co tu w środku ciekawego jeszcze możesz powiedzieć, bo tak jak wspomnieliśmy, jest biała tapicerka. Jest biała tapicerka kontrowersyjna, połączona z czernią, troszkę karbonu. Dobrze, to mamy tutaj deskę odnowioną przez polską firmę. Mamy tutaj zegary firmy Speedhat, gdzie możemy sobie w pełni skustomizować i czcionkę, i to, co nam te zegary pokazują tak naprawdę. I na przykład taki unowocześnienie to jest prędkościomierz po GPS-ie już tutaj jest. Okej. Czyli jest cały zestaw zegar z anteną, ze wszystkim i po prostu w tunelu nie masz prędkości, jak wyjedziesz z tunelu. Czyli masz bezpośrednio czytuje z GPS-a, nie ze skrzyni. Dokładnie. Jeszcze wspominałeś wcześniej o tych fotelach, które są z Omegi. Tak. Czy one są seryjnie w takim specu? Nie, one są seryjnie czarne. Tutaj mamy matę, że tak to nazwę, Recaro Spectrum nazywa się ten wzór od Recaro. Masz na myśli ten środek Tak, fotela? mówimy o tym w środku tym pasku pomarańczowo w różnym odcieniu. I to są w sumie najszersze fotele, jakie pasują do Datsuna, żeby w miarę siedzieć idealnie naprzeciwko kierownicy, a jeszcze żeby ten fotel pasował między tunelem a drzwiami. No i z tyłu widzę jeszcze mamy rollbar i chyba w środku Mamy rollbar i dywanik, koniec. tyle. Więcej tutaj o tyle nie ma co opowiadać, bo z tyłu nic nie ma. A kierownica jest seryjna? Kierownica jest seryjna Datsunowa, tylko tu mamy seryjną kierownicę z roku 70. Od 71 do 73 wyglądała identycznie, tylko tak jak mamy przetłoczenia na ramionach w środku, tutaj mamy je pełne, a w 7173 są dziury na wylot, więc jakby to jest taki jeszcze większy rarytas, ale akurat taka leżała na półce, odrestaurowana, odświeżona, więc tam wziąłeś, ale wygląda i tak pasuje i tak. Dokładnie. Dobra, to jeszcze jakbym mógł Ciebie zapytać, czy jesteśmy w stanie przejechać tym samochodem? Oczywiście, że możemy go sobie popchać. Okay. Na ten moment silnik ma, więc... Silnik jeździł w innej karoserii. W tej chwili tu mu jeszcze brakuje kilku kabelków i układu wydechowego, który leży na ziemi. Także tym autem się nie da na ten moment. To nadrobimy na pewno w przyszłości. A teraz na pewno pojedziemy czymś. Czyli masz coś innego w co jest Datsunem, co ma dużo koni. Jest z motą ze skrzynią 8 HP. Mamy też elektryczne wspomaganie, które że tak powiem, robimy tutaj w Polsce. Nie ma. Seryjnie nie ma, jest to z mota z Yarisem. O, tu kolejne japońskie auto, którego części są w tym samochodzie. I kolejny Nissan. I kolejny Nissan z Yarisem połączony, czyli Toyota dalej japońska. Tak, wiem co powiedziałeś, nie martw się, wszystko jest w porządku. Kolejny Nissan, nie Toyota Yaris. Nie? Spoko, luz, to jakby taki malutki, podobny. Bardzo fajnie wyszło, zostawiamy Mind blow. Tam mamy też wspomaganie, też w ten sam sposób zrobione, też z Nissanem Yarisem połączone i to fajnie działa i pomaga poruszać się po drogach. Dobra, no to pokazuj nam tego wariata i jedziemy na drogę. Zapraszam.
wyświetlaczu od razu mi powiedz, te programy do skrzyni, programy tak? do skrzyni, tak? Temperatura oleju i programy do skrzyni. A tu mamy taką fajną rzecz. Teraz znowu autoreklama. Będziemy to niedługo na rynku wypuszczać. Dotykowy wyświetlacz pokazujący nam wszystkie parametry i zegarek, który jest 1:1 z oryginałem. I też jest jakby wzór, jak sobie spojrzysz na kolejne zegary, wygląda identycznie. O, dobra, teraz widać. Teraz też i teraz tu jesteśmy, i mamy dotykowy wyświetlacz. I mamy wszystkie parametry z EMU, które możemy sobie tu wyrzucić. I warningi, nawet dzisiaj mi jeden wyskoczył. O ciśnienie oleju. I tutaj możesz normalnie ten zegarek, który masz tam dalej, co pokazywałeś, to on jest na wzór tego mechanicznego, który tutaj jest. Tak, tutaj mamy zegarek oryginalnie mechaniczny, a tutaj mamy taki cyfrowy z napisem kwarc. Zupełnie to nie gra ze sobą, ale wygląda jak eleganckie. Możemy go palić, dziada. O, coś tam. Coś chrapnął. Uderzył wydechem gdzieś. A ostatnio przypierdyczyłem chopkę wydechem, więc zakładam, że coś krzywo. Wydech? No, wydech gdzieś tam się przygiął. No to dogiął się i już leży na swoim miejscu. Właśnie czujesz lekkie wibracje auta? Lekkie? Jak wrzucimy parking, to znikają, bo jak silnik troszeczkę wchodzi. No bo tam wydech gdzieś budę karoserię dotyka. Ale co? No mamy sobie, tak? Kamyczki spod auta. Światła włączamy, kierunkowskaz działa. Ale kurde, fajny jest już od razu na samym początku, mogę powiedzieć, że jest taki surowy, to cały dźwięk słychać, wszystko mocniej, nie? No niestety. Bo on wygłuszeń żadnych nie ma, nie? No, coś tam ma, ale generalnie to jest więcej gołej blachy. A tutaj mamy jeszcze dwa guziczki, które nam odpowiadają. Czekaj, przejdziemy sobie chopeczkę. Odpowiadają nam za wtrysk metanolu i podtrzymanie turbo. Włącz, wyłącz. Wtrysk metanolu? Tak. Wtrysk metanolu, który jak jest włączony nam przy doładowaniu tryska w kolektor ssący, żeby nam obniżyć temperatury nagięte i temperatury w komorze spalania. No powiem ci, że to jedzie. Coś tam działa, no. Tylko ciepło, nie? Ciepło, no. A nie jedziemy długo jeszcze, nie? Brakuje tej klimy, no. Brakuje trochę. No tak jeżdżąc na co dzień, no to brakuje. Ale... No, szybę można by otworzyć, ale są teraz zablokowane na zawsze, żeby nie opadały. Najlepszy jest ten lewarek z BMW, co w ogóle tu nie pasuje, tak na środku. Zupełnie nie pasuje, ale na razie to jest taką zaślepeczką po oryginalnym automacie. Tu jeszcze trzeba wymodzić jakąś ładną rzecz na 3D będzie wydrukowana. Ale docelowo tu będzie zaślepeczka po całości i będą manetki, które muszę w końcu zamontować. Bo kable są wyprowadzone i manetkami będzie wszystko sterowane. Plus minus wrzucenie wstecznego, parkingu. Jakie są reakcje ludzi, jak jedziesz? Reakcje ludzi są bardzo przyjazne. No, wszyscy się uśmiechają, nikt nie wie co to jest. Nikt nie wie co to jest. O, opuszczają szybę. My nie mamy takiej funkcji. Ja nie mam takiej funkcji. Dzięki! I vice versa. Normalny cywilny wóz to jest głupie. Wydech mamy, jak jest zbudowany? Jest prosta rura w tym? Tu mamy od turba do końca praktycznie tak. Jakiś środkowy tłumik jest, ale nie powiem ci jaki. Nie pamiętam. Jakiś z jakimś dziwnym, szybkim, japońskim kolesiem narysowanym. To pamiętam. Jak ostatnio byłem pod autem. Japoński, rzadki i drogi. No, dokładnie, no. Konrad tam z tyłu się cieszy. Cieszy, no, bo ma klimę. No i musimy jeszcze odpowiedzieć widzom na pytania. Drodzy widzowie, zapraszam teraz do garażu. Porozmawiamy sobie chwilkę. Dobra, Kuba, to jeszcze mi powiedz, bo byłeś na kilku eventach w tym roku. Jakbyś mógł nam opowiedzieć, co to za eventy, czy coś, jakieś nagrody udało się zdobyć i jakim samochodem się wybrałeś na te wydarzenia? W zeszłym roku, chwilę po tym jak się widzieliśmy, byłem na Japfestie. To nam wspominałeś. Tak, i tam byłem Frankensteinem tak zwanym, czyli 8 HP 260Z turbo i był tam w sumie chyba z 8 Datsunów było, trochę moich, trochę znajomych. I wszystkie Datsuny wrzuciliście w jednym miejscu. Robiliśmy taką strefę japońskiego old schoolu. Mieliśmy fajny namiot duży, była japońska whisky, była muzyka, było jak się schować przed deszczem, co było najważniejsze akurat wtedy na Japfestie, bo było strasznie mokro. Był event i już o nim zapomnieliśmy. To by było na tyle.
jeżeli chodzi o Upfest. I w tym roku zaczęliśmy od Altrace'a. Tutaj widzieliśmy na szybie, jest naklejka. Jest naklejeczka top 16, co potem przerodziło się w top 8. W tym roku poziom aut na Altrace'ie był po prostu przekosmiczny. No teraz już wszyscy podchodzą kompleksowo do tych przebudów. Tak, od A do Z. Od A do Z i w środku, zrobione, i pod nie? maską, i pod autem. Tak To czy tam, gdzie też nie widać, tam też jest porobione i pomodyfikowane. No i to jest w tym właśnie najlepsze, że nie tylko, żeby z zewnątrz wyglądało, tylko gdzie nie zajrzysz, to wiesz, widać to dopracowanie, wiesz, w tym ostatnim Jest. detalu. I myślę, że to jest doceniane najbardziej, nie? Strasznie mocno na to jest nacisk w tej chwili i super. No jakby szacun dla wszystkich, którzy składają te auta. Dobra, mamy też kilka pytań od widzów. Jak zawsze zadaliśmy pytanie na Instagramie. Tych pytań nie słyszałem wcześniej, kurde, to tak na żywioł. No, na żywioł, no, a jak inaczej? Pokazałeś nam dzisiaj 2 samochody. Jakie przeznaczenie każdego z tych aut? Bo pokazałeś te 2 samochody, bo niby są takie same, ale jednak różne od siebie. No są to karoserie S30, czyli no, można powiedzieć, że to jest z bryła tego samego pojazdu. Jeden to jest czerwony, kreskówkowy wariat, w którym można poruszać się po ulicy, ale głównie chyba na tor. A pomarańczowy to jest taki stricte auto demonstracyjne do pokazania, co można z tego auta zrobić i jak można je zmodyfikować, nie przesadzając. Jak wygląda podnoszenie w tych silnikach? Czy silnik i podzespoły znoszą przyrosty? Jeżeli chodzi o moc, bo rozumiem, tak? Tak. Podnoszenie mocy. Tak. Nie poznałem granicy tego silnika, jeżeli chodzi o słupek wolnossącego L28, czyli 2,8 litra z 280Z. Udało się tak naprawdę zrobić bez kucizny, tylko wymieniając uszczelkę podgłowicą i wrzucając arpy, 450 koni i 600, prawie 50 momentu. Ten silnik po prostu działał. Zepsuł się oczywiście, pompa paliwa sobie odmówiła posłuszeństwa, pojechał na ubogo i się niestety upalił. poszło po tłokach. I tutaj robimy ze 100 takich 30-40 koni 450, więc tutaj myślę, że ta granica jest... Dobra, to pytanie na pewno już słyszałeś wielokrotnie. Czy posiadanie takiego samochodu jest kosztowne? I jak z dostępnością części do tych samochodów? No, częściach już chyba mieliśmy okazję porozmawiać w poprzednim materiale. Tak jest. Są dostępne tutaj na miejscu, bądź można je ściągnąć w każdej chwili z Ameryki, bądź z Japonii, bądź z paru innych miejsc na świecie. Czy jest kosztowne? No, jakby już posiadasz ten samochód, to nie jest jakiś problem. No, bo kosztują te części tyle, co do każdego normalnego samochodu tak naprawdę. Okej, czyli taka typowa eksploatacja. Czy końcówki normalnego drążków, czy sforżnie, czy poliuretany, to wszystko wychodzi dokładnie tak jak do Golfa jakiegoś, czy nawet Passata. Ile to kosztuje? Jaki silnik? Ile pali? I czy można tym się poruszać na daily? Mowa o tych 2 oczywiście samochodach. Ile kosztuje? Nie lubię mówić o pieniądzach. To nie o to w tym chodzi. To zajawa i jakby ile masz, tyle wydasz po prostu. Każdy ma jakiś tam swój budżet, który jest w stanie przeznaczyć, więc tutaj ja wiem, że to jest clickbaitowe i to się dobrze sprzedaje, jak się mówi o pieniądzach, ale to jakby bez sensu. A czy poruszasz się którymś z tych Datsunów jako na daily właśnie ty? Bezpośrednio? Daily to jest trudne określenie. No, nie wiem, jedziesz do sklepu po bułki i to bierzesz właśnie Datsuna? Jak jest wieczór i mam ochotę się przejechać akurat tym autem, to jasne, wsiadam i jadę. Jak są korki, to nie tykam. A jeszcze mamy tutaj stwierdzenie od widza, panie, na kontenerze nie można parkować. Nie można, ale zaparkowaliśmy, tak. Dokładnie. Udało się. Jak to w ogóle doszło do tego, że wylądowałeś na kontenerze? To było jest troszkę akurat zaplanowane szybciej, bo to był jeden z eventów, który też robiliśmy, współorganizowałem go i tutaj na miejscu, czyli Street Show, nasze trójmiejskie na Polsat Plus Arenie. Zapraszam, w przyszłym roku będzie 2-dniowa impreza, także Wy też wpadnijcie, będzie dużo JDM-ów. Stał Sky, którego zobaczycie w następnym odcinku od Górala. Na jednym kontenerze, a na drugim stał Datsun nasz, mój. Impreza, o której wspomniałeś, jest motoryzacyjną imprezą? Stricte motoryzacyjną imprezą. Będzie dużo ciekawych rzeczy, mam nadzieję, to chociaż połowę uda się z nich sfinalizować, które są w planach, to będzie naprawdę coś troszeczkę innego, szczególnie w tej części Polski na Pomorzu. Dobra, Kuba. Ja Tobie bardzo dziękuję. Jak zwykle, no i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać i widzimy znowu się w coś przyszłym roku. pokażemy. Innego, bo Datsunów u Ciebie, no, jak widać, Datsuny nie są brakuje. już nudne, już passé, już teraz trzeba zrobić coś innego, po prostu Datsuna w innym kolorze. Myślałem, że powiesz jakiegoś malucha starego, albo coś, nie wiem, coś innego. Datsuny, fajne auta, jeszcze nie wszystko udało się z nimi zrobić, także coś głupiego na to myślę. Wierzymy Kubie, że wpadnie na kolejny ciekawy pomysł. Żegnamy się z Wami, dzięki, że oglądaliście do końca, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym pokażemy, tak jak Kuba wspomniał, Skyline.